Jest ok? Jest ok. No dobra. No to cześć. Ja jestem, jak się oglądacie kanał Łowców Niewygód. Ze mną jest Adam. Adam prowadzi firmę Love for Ride i tak naprawdę, słuchajcie, dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy film jest trochę po to, żeby z jednej strony trochę przybliżyć Wam tą firmę i to będzie taki rodzaj reklamówki małej, ale od razu obiecuję, że bardzo małej. Ale to, co jest istotniejsze, słuchajcie, korzystam z tego, że jestem u Adama i tak naprawdę Adam ma moim zdaniem największe doświadczenie chyba z nas wszystkich jeżdżących motocyklami w temacie awaryjności sprzętów klasy Adventure bądź Dual Sport, bo takie tutaj ma na wyposażeniu. Więc to, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić, to chciałem Wam przedstawić po prostu samą firmę plus Adama doświadczenia względem awaryjności sprzętu, ponieważ Adam zużywa, a przynajmniej jego klienci zużywają te sprzęty bardzo, bardzo mocno i chętnie się dowiemy, co tak naprawdę psuje się najbardziej. Tak więc zaczynając, słuchajcie, od samego początku. Adam, Twoja firma to jest ile motocykli? Obecnie mamy 14 motocykli. Będziemy mieć jeszcze w przyszłym sezonie, znaczy w tym sezonie MV Augustę Enduro Veloce i KTM 1390, więc w sumie będzie 16 motocykli. No to grubo. No to grubo. Słuchajcie, Adam tak naprawdę poszedł w taką ideę, ja przynajmniej tak ją rozumiem, żeby mieć najnowsze, najlepsze i te takie najfajniejsze motocykle, powiedzmy, może najfajniejsze to jest złe słowo, bo te klasy średniej również mogą być równie fajne, ale na pewno te, które trudniej jest przeciętnemu Kowalskiemu sobie jeździć na co dzień. Czyli mamy najnowsze GS-y, mamy najnowszą Multistradę, Tigera, Xera i wiele innych tak naprawdę. Zobaczcie sobie te wszystkie motocykle, które tutaj są, plus nam dojdzie Enduro Veloce Tak. i KTM 1390, najnowszy wypust. Tak W wersji SR, S. Asfaltowo. S, asfaltowo, tak. Słuchajcie, jesteśmy w Andaluzji, gdzie Wasza firma ma swoją siedzibę, że tak powiem. Tak, tu jest jakby główna baza firmy, gdzie jesteśmy od października do maja zawsze, co roku i później się przemieszczamy tak naprawdę co miesiąc w różne inne destynacje. W tym roku to jest Maroko, Portugalia, północ Portugalii, później mamy taką na krótką Czyli bazę. góry. Tak. No i chłodniej trochę niż w I Andaluzji. chłodniej, tak. No. Później przez chwilę będziemy jeszcze na północy Hiszpanii, tam gdzie jest Santander, Bilbao. Tam są bardzo fajne też tereny do jazdy i mało znane tak naprawdę. W sierpniu Dolomity No kurczę. i wrzesień Sardynia. Zawsze wrzesień mamy Sardynia albo Korsyka. W zeszłym roku była Korsyka, w tym roku jest Sardynia. Sardynia. No to macie tak naprawdę obstawione chyba wszystko dookoła. I tak naprawdę każdy człowiek, który do Was przyjedzie, może korzystać ze wszystkich motocykli. No na tym polega jakby ta idea tych wakacji z testowaniem motocykli tak naprawdę. Czyli każdy, kto przyjeżdża, ma dostęp do wszystkich motocykli. Podczas takiego tygodniowego turnusu 6 dni jest przeznaczonych na jazdę na motocyklach. No i każdego dnia uczestnicy się zamieniają motocyklami. Można też się zamieniać jakby w ciągu dnia. To też jest fajnym doświadczeniem, tak sobie wsiąść z jednego motocykla na drugi od razu. Tak. No ja powiem szczerze, że jak właśnie tutaj jestem i skorzystałem z tej opcji, tak naprawdę Adam mnie zaprosił, ja chętnie przyjechałem. Ja zazwyczaj przyjeżdżam w takie miejsca zimą i uważam, że to jest perfekcyjne miejsce do tego, żeby odwiedzać je zimą. Nie jeżdżę jakoś specjalnie na nartach, wolę jeździć na motocyklach i dlatego jestem w Andaluzji, gdzie powiem szczerze, nie byłem nigdy wcześniej, znaczy byłem tylko przelotem, a w tej chwili no, pokazałeś mi, jak ten region naprawdę wygląda. I jestem zachwycony i mówię to naprawdę szczerze, bo ja nie sądziłem, że to jest tak fajnie. Ja byłem wcześniej w Aragonii, byłem gdzieś tam w Katalonii i tutaj mi się podoba o wiele bardziej. Bo cieszę się. Właśnie, bo mamy, wiesz, morze, piękny widok i mamy zaraz góry i mamy piękne trasy serpentynowe, asfaltowe i jest enduro, które ja też lubię bardzo. Tak jest. No my jesteśmy jeszcze też, co warto podkreślić, w regionie Costa Tropical. Co to znaczy? Jesteśmy trochę bardziej na wschód od Malagi niż wszyscy, którzy inni, powiedzmy, robią takie wycieczki tutaj motocyklowe. Co jest super, bo jesteśmy jakby od razu na południe od gór Sierra Nevada, czyli w najbardziej górzystym regionie Andaluzji. No i to jest też region, uważam, gdzie są najfajniejsze drogi asfaltowe, bo jest najbardziej pusto i te asfalty tutaj, szczególnie jeszcze na wschód od nas, tam stronę Almerii, tak jakby na południe od masywu Sierra Nevada. Tam jest bardzo rolniczy region, gdzie drogi asfaltowe powstały jakieś 6-8 lat temu dopiero. No dlatego one tak wyglądają i dlatego tam nikt nie jeździ po prostu, bo tam w zasadzie nie ma gdzie jeździć. No kurczę, w sensie nie ma destynacji, ale są drogi.
No drogi są naprawdę nówki sztuki, bardzo mało jest dróg takiego gorszego sortu, a oprócz tego miliony szutrówek. Tam jak wyjechałem sobie do góry, to każda górka jest 4 razy przecięta jakąś szutrówką w lewo, w prawo, dookoła góry i na szagę. Dokładnie. Cudownie, cudownie. No, Pod dla względem mnie... offroadowym też jakby tu jest, uważam, najlepiej w całej Andaluzji. Mamy w ogóle nad sobą taki kwadrat o boku gdzieś 40 na 40 km, No. gdzie są tylko szutrówki. Cudo. I Znaczy, ja trochę tam się pojeździłem. można bawić, Ja no. trochę pojeździłem, uważam, że jest perfekcyjnie. Wcale nie jest tak łatwo, bo to jest tak, słuchajcie, to jest takie triki bardzo mocno, jeśli chodzi o te drogi. One są zasadniczo płaskie, ubite, ale mają sypką nawierzchnię kamienisto, taką łupkową, co sprawia, że łatwo się gubimy trakcję i trzeba być trochę ostrożnym. Da radę tutaj jeździć nawet adventurem, moim zdaniem, nawet ciężkim adventurem, jak ktoś jest w miarę ogarnięty, ale musi bardzo uważać właśnie na trakcję, bo bywa tutaj, mówię o tych szutrówkach, natomiast asfalty, petarda, fantastyczne. I jeszcze nikt tam nie jeździ, nie? Tak, tak. jest Samochód pusto. spotkać to naprawdę rzadkość. Tak, tam, to 2 żeby- godziny mniej więcej. Nie, fantastycznie, pod tym względem jest super. No dobra, dobra. Adam, oprócz tego, że macie super sprzęty szosowe, takie z najnowszych wypustów, gdzie każdy może potestować, jak jeździ 170-kątna multistrada, czy GS, który ma prawie 150 Nm, możemy potestować też enduro. Tak, tak. Mamy obecnie 3 CRF-ki, 2 KTM 690, tenerkę. Mamy też tam w garażu, tu nie widać, KTM 790. Okej. No a w przyszłym sezonie będziemy pewnie wymieniać te motocykle. Na razie jest taki plan, żeby chyba pójść w ten segment 400, nie? To coś. Wiesz co, się zaraz to też jest moje rozwija. zdanie trochę, bo I te motocykle nam najbardziej tutaj pasują, bo to jest motocykl, który jest nadal tak lekki i łatwy w prowadzeniu jak CRF-ka, ale ma jednak trochę więcej koni niż ta CRF-ka. A z drugiej strony wiele ludzi na tenerkach, KTM-ach 790 czy 890, czy nawet na Tuaregach, no niektórzy sobie po prostu nie radzą tutaj na tak, tym tak. I terenie, będą nie? dzisiaj mieli dużo zniszczeń, nie? To Tak, troszeczkę jest bez tak, sensu. tak. Chociaż ja lubię akurat ten segment motocykli chyba Ja też najbardziej. lubię, ja też lubię, no. I lubię mieć takie wyzwanie. Ty też przejeździłeś takie niedzielę na offroadzie tutaj, więc Tak. no zobaczyłeś powiedzmy na miastkę tego, Tak, ale to prawda. to jest fajne. Mamy przewodnika, który bardzo dobrze zna ten teren i jest w stanie dostosować jakby poziom trudności teraz do każdego. Nie? Tak No naprawdę. jeździłem z nim, naprawdę gość jest bardzo taki ogarnięty i fajnie rozmawiający no i taki uczący nawet bym powiedział, nie? tak. No, No, Chris można też. przyjechać się pouczyć, nie? Wiesz, z tymi motocyklami to jest trochę też tak, że ja też lubię duże motocykle, bo to też może wynika z gabarytu trochę. Na No tych właśnie, małych to się jest człowiek ten dziwnie wysoki. czuje, nie? Jak jest się wysokim. Natomiast wydaje mi się, że tak, CRF-ki muszą być dla Was, bo to są najprostsze motocykle do jazdy. Ja uważam, że tutaj można nimi wszystko objechać i dla każdej osoby, która się uczy, bo się ma dużo doświadczenia, to taka CRF-a jest idealna. Tak. Mówimy o 300L oczywiście. Wyżej segment, jak ktoś już w miarę fajnie ogarnia, DRZ jak wjedzie nowa, Tak, będzie kozak. celujemy w to. Będzie Albo- kozak, no. A jak ktoś już naprawdę potrzebuje mocy i tam troszeczkę powygłupiać, to 690 myślę, że też tutaj dadzą dobrze radę i dobrze w palnik, nie? I to będzie naprawdę fajna baza. Powiedz mi tak, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś do Was przyjeżdża na przykład i nagle upadnie, coś się wydarzy i tak dalej, to macie wszystko ubezpieczone. Nie musi jakoś się strasznie martwić, jak to wygląda. No jest ubezpieczenie oczywiście, ale pobieramy też kaucję. Okej, od rozumiem, osób. rozumiem. No. Na asfalcie to jest tak, że no, parkingówki to jest częsta przypadłość. No i wtedy tak. jakby liczymy po prostu za uszkodzoną część. Okej. Nie liczymy nigdy robocizny, bo to jesteśmy sobie w stanie sami to zrobić. No. Na offroadzie jest tak, że jak ktoś coś poważnie uszkodzi, no to wtedy jakby bierzemy jakąś kasę z tej kaucji, natomiast takie wiesz... Zarysowane na to ryski, nie. no to się zdarza jakby cały czas, więc Okej. jakby Czyli To jest jesteście podarowane, trochę tak lepiej powiem. niż normalna wypożyczalnia, bo wypożyczalni to po prostu ja widziałem, jak wiele razy przychodzą i tam prześwietlają każdą rzecz, gdzie tam się coś wydarzyło. nie, no, prokliencko podchodzimy. Prokliencko. tutaj mocno. No i fajnie. No ja, słuchajcie, tutaj spotkałem się z paroma klientami, byłem tam na miejscu, no i raczej wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak tutaj przyjemnie się jeździ i jak jest fajnie, nie? No, raczej mamy bardzo dużo zadowolonych klientów, jak No to na razie. super. No dobra, to teraz przejdźmy do naszej drugiej części jego filmu, bo to mnie interesuje bardzo, bardzo mocno. Adam, Twoje doświadczenia są takie, które większość osób tak naprawdę nie ma, bo nikt nie przerobił w tak krótkim czasie, tak intensywnie, tak wielu motocykli.
Tak. Bo przypomnij mi, ile lat już działacie na rynku? Jesteśmy 5 lat już. Ile przerobiliście w tym czasie motocykli? Stricte, ile się... Wymieniamy co roku tak naprawdę całą roku. flotę na nową. Czyli można powiedzieć, że około 40-50 motocykli może nawet przeszło? Trochę mniej, bo Okej. jak zaczynaliśmy tych motocykli było Było mniej, mniej. było 7 tylko. Dobra, załóżmy, że Teraz jest 30 więcej. motocykli przeszło przez Wasze ręce. Myślę, że spokojnie, nawet Wszystkie marki. czasami więcej, bo niektóre motocykle wymieniamy częściej niż co roku. Natomiast myślę, że to są wszystkie marki, bo nawet Moto Guzzi było, była Aprilia, była MV Agusta, Okej. KTM, BMW, Ducati, Okej, dobra. Yamaha, Kawasaki, Honda. Wszystko jest. Co jest jeszcze? Nie wiem, Triumf. Triumfa, tak, no to No. Triumfy mamy zawsze też. No dobra, to teraz, a nie macie Chińczyków w ogóle jeszcze? No też się nad tym zastanawiamy No. i myślę, że to by było ciekawe, żeby tutaj można było sobie porównać Tak. tańszy chiński motocykl z tymi motocyklami premium, co uważam, no jakby bierzesz pod uwagę ten balans między ceną a jakością, to te chińskie chyba bardzo dobrze teraz Dobrze, wychodzą. całkiem nieźle wypadają, no. No dobra, a no to teraz tak. Spróbujmy sobie to ustawić od motocykli, które na przestrzeni tych wszystkich lat... A, jeszcze jedna rzecz trzeba powiedzieć, bardzo ważną. Ile u Was motocykle średnio robią kilometrów? No od Zanim je powiedzmy wymienicie. 20 do 50 tysięcy. Od 20 do 50 tysięcy. Tak. Wiele osób, wielu riderów, wiele tak naprawdę różnych podejść. Jeden odkręca, drugi nie odkręca. Tak. Jeden się boi. Każdy inaczej jeździ. Każdy no. inaczej, nie? Także myślę, że zużycie najmocniejsze, jakie tylko się da. I mówimy tu oczywiście, na razie pogadamy sobie o tych wszystkich asfaltowcach. O enduro to jest już zupełnie inna bajka, więc to myślę, że tam sobie zostawimy na sam koniec. Ale właśnie mówimy stricte o asfaltowcach, więc wydaje mi się, że po prostu nie da się chyba bardziej zużywać sprzętu niż w takiej sytuacji jak u Was. I teraz zacznijmy od motocykla, który się psuł, od motocykli, które się psują najmniej. Co Wam najmniej przysporzyło dotychczas kłopotów? Coś, co się w ogóle nigdy nie zepsuło? W ogóle nigdy nie zepsuło, to chyba tenerka. Tenerka. Yamaha tenera nigdy nie mieliśmy. Ile mieliście problemu. tenerek? Dwie. Dwie. Do tej pory. I wszystkie tak mniej więcej zrobiły te 30 tysięcy? Jedna zrobiła 20, a tam 7, No. a ta jest w miarę świeża jeszcze. Okej, dobra. Czyli Tenera się nie zepsuła. No nie jestem specjalnie zdziwiony, bo one się ogólnie nie psują. Africa Twin, Africa Twin. jedynie wyświetlacz, ten kolorowy na górze jest cały Ale on popękany chyba od tylko słońca. ta wierzchnia warstwa po prostu, Tak, nie? tak, No. tak. Z tego co wiem, no to da się to chyba zgłosić na gwarancję. Tak, wyświetlacz, słuchajcie, popękał zupełnie i to od słońca. Bo motocykle stoją tak naprawdę pod chmurką, słońce pali niemiłosiernie tutaj w Andaluzji, zarówno zimą, jak i latem, jak i wszędzie, jak i cały czas. No i ten ekran po prostu popękał i jest na gwarancji zgłoszony. No i pewnie będzie wymieniany, nie? Też mieliśmy w Afryce taką przypadłość na samym początku poprzedniej, bo No. mieliśmy wcześniej Adventure Sporta, teraz No. mamy zwykłą wersję, obydwie były w DCT, że zaczął trochę się pocić z prawej strony silnika. O, to ciekawe. Zaczęło że prawej. tam delikatnie się pojawiać trochę oleju. No i pojechaliśmy do Hondy. Oni tam stwierdzili, że tam coś jest do wymiany, ale Krzysiek słusznie podszedł do tego motocykla i zaczął dokręcać wszystkie śrubki. I okazało się, Dokręcił śrubkę. że tam nie były dokręcone śrubki i problem minął, więc No właśnie. Afryka jest... Ile przebiegów miały Afryki? Pierwsza miała chyba za 30, a ta ma już ponad 40 tysięcy. Bez problemów. Bez problemów żadnych. DCT i w ogóle, Tak, nie? Oczywiście, słuchajcie, wszystkie motocykle są serwisowane na bieżąco, więc to jest wiadome, są na gwarancji, są zgłaszane, no oleje, wszystko jest robione tak jak trzeba, więc w związku z tym mówimy o typowych przypadłościach usterkowych. Lecimy dalej. Co jeszcze w miarę mało mieliście problemów? BMW. BMW, jednak BMW. Jednak BMW, tylko że to jest tak, i mieliśmy taki przykład z GS-em najnowszym 1300. To jest już drugi GS, jaki mamy 1300. Ten pierwszy był z samego początku produkcji. No i tam były jakieś takie elektroniczne błędy. Okej. Pamiętam, że czasami nie chciał odpalić na biegu, na sprzęgle. Trzeba było wrzucić na luz, żeby odpalił, bo coś tam było z przekaźnikiem rozrusznika. Coś tam się pojawiało, trzeba było pojechać do serwisu, oni to kasowali. Tak samo najnowszy XR, ten Też od BMW. dosłownie 1000 po odpaleniu miał jakiś krytyczny błąd silnika na czerwono. Okazało się, że to jest czujnik powietrza chyba. No i jakby skasowali to i Jest okej. jest ok. Natomiast te BM-ki jak dotąd, a mieliśmy 3250, 2 AGS-y 1300, 850, za 3 XR-y, no to
Tam się nic nie dzieje. No. I wszystkie wykręcały po te 30-40 tysięcy, tak? Tak. Mniej więcej tak, 20 do 40 tysięcy. GS 1300 to jest jeszcze jedna informacja. Tego mamy w automacie. Poprzedniego mieliśmy w manualu. No i niestety nie widać tutaj tego. Tam jest dźwignia zmiany biegów. Jest. Która jest zrobiona z jakiegoś tworzywa, jakiegoś plastiku. Z tworzywa to jest plastik? A to nie jest jakiś odlew? Nie, to nie. To jest jakiś, nie wiem co to jest, jakiś kompozyt. No ale tak się wydaje, że kompozyt. Jakbym nazwał to ogólnie plastik. No. I przy takiej mocniejszej zmianie biegów 2 razy nam klienci połamali tą stopkę. Okej. Tu nie ma tego problemu, no bo tam się bardzo leciutko wciska Tak, te bo biegi. to nie jest mechaniczne. To jest I wiem, że w wersji Adventure już jest aluminiowy odlew, tak jak normalnie. I do tego można dokupić pakiet Rally Pro i też jest aluminiowy odlew. No i tam te Turatechy i inne firmy też robią to awaryjne. No a tak to jest naprawdę nie ma co narzekać. To też jest jakby każdy się dziwi, ale mieliśmy bardzo dużą Ducati tutaj. No. Ile mieliście Ducati? Mieliśmy 3 Multistrady V4S, jedną Multistradę 950S, Diavela 1260 i Multistradę 1260 na przestrzeni tych lat. I w tych motocyklach one wszystkie zrobiły za 200 tysięcy kilometrów, bo Multistrady zawsze mają największe tutaj powodzenie. A to ciekawe. Klientów. Czemu? GS i Multistrada. No nie wiem, no każdy każdy się jara po prostu. I jeżdżą genialnie. I jeżdżą genialnie to. Tak. A i Desert X mamy cały czas. Desert X też ma już 37 tysięcy przejechane. A to też nieźle, no. To dużo, bardzo no i absolutnie wszystkie te motocykle, przez ten cały okres w wszystkich tych motocyklach zepsuły się 2 rzeczy. I to w multistradach. Pompa paliwa raz na trasie, wymienili na gwarancji i raz quick shifter w multistradzie, też wymienili na gwarancji. A tak to zero usterkowości. A niby Włochy, niby tam wszystko niby ma się psuć cały czas i tak dalej. I wszystkie kręciły po te 30-40 tysięcy i tyle sztuk, tak? Moja 950S zrobiona na 66 tysięcy. 2 razy rozrząd wymieniałem. I tam też się nic nie działo. Co prawda oni przy drugiej wymianie rozrządu wymienili jakieś takie małe elementy w silniku. Nie pamiętam co to było. Ten motor zaczął fajnie chodzić po tym. Jakieś czujniki może coś, tak? Nie, to takie metalowe, nie wiem. Nie pamiętasz, Nie pamiętam co to było, natomiast wydaje mi się, że jak ktoś jest ogarnięty mechanikiem w Ducati, to wie, że to trzeba po prostu wymienić. To były jakieś śmieszne kosze, tam typu 10 euro. Nie? No tak, ale to mówimy o jakby kwestiach serwisowych. Motocykl jeździł, nic się nie działo, wszystko było cacy i tak dalej. No. Dalej mamy Triumfy. Też się nic nie dzieje, oprócz tego, że i w 900 i w 1200 jakby wrażliwym tematem jest sprzęgło. A klienci palą sprzęgło. Tak. Mieliśmy 900 w wersji GT Pro. Klient wjeżdżając off-roadem w taką większą górę po prostu spalił sprzęgło. Znaczy nie wiem czy je spalił, zużył je po prostu, one się zużyło. Trzeba było je wymienić. I mieliśmy 1200 w wersji Rally Pro. Tam też sprzęgło poszło, ale nie wiem od czego. No, zwykłego jazdy. Po 30 tysiącach wymienili nam na gwarancji, co prawda. A w tym 1200 GT Pro pompa sprzęgła też padła, też wymienili na gwarancji. No to oprócz tego nic się nie dzieje. Wiesz co, jeździłem tym motocyklem, mam takie poczucie, że wiesz co, on... Chyba ten dół silnika, jak ludzie ruszają, to próbują troszeczkę mu pomóc sprzęgłem, wiesz? I chyba to sprawia, że on się zużywa, on ma coś takiego, że jak tylko mu odpuszczasz sprzęgło, to on podnosi lekko obroty automatycznie. No, może to być, I ma też sprzęgło takie, że trzeba mu trochę więcej dać gazu, żeby płynnie ruszyć, bo inaczej może zgasnąć, nie? I może to jest problem. I jeszcze jest jedna rzecz, tu macie pewną bardzo dużą specyfikę i o tym warto wspomnieć, tego terenu. To znaczy wszystkie w sumie motocykle jeżdżą po tym samym, ale pewnie nie każdy jest do tego tak dobrze dostosowany. Macie bardzo dużo przewyższeń, bardzo dużo krętych agrawek bardzo ciasnych, gdzie wyjeżdżamy półkę niżej, wjeżdżamy półkę wyżej i ten nawrót bardzo ciasny sprawia, że bardzo dużo ludzi wzbija do 1 albo do 2, sprzęgłuje, pomaga ze sprzęgłem na pewno. I czasami gazem, żeby ten motocykl utrzymać. Dodatkowo te gery są 1200 ciężkie, one tak naprawdę są mniej poręczne od tych wszystkich motocykli, tak uważam. I myślę, że po prostu sobie ludzie pomagają na różne sposoby, nie? I to też może sprawiać, że to sprzęgło rzeczywiście leci bardziej, nie? Na pewno, ale na innych motocyklach wydaje mi się jeździć prawie że podobnie, a tych problemów nie ma. No właśnie, no to ale tak to naprawdę Triumfy są ok. Triumfy są ok. No. Żadnych problemów z wałami nie było w żadnych motocyklach, nie. Ani w Triumfach, ani w GS-ach. No dobra, co mamy jeszcze? Nic tu nie mamy jeszcze. Mamy jeszcze Versusa.
tutaj co stoi z boku. Versys. Tam mieliśmy poważną awarię. To jest Jedną 1000 Versys, nie? To jest Versys 1000, tak. Co tam było? Skrzynia biegów padła. Ojej, a miała być Japonia. Czwarty trwała. bieg się rozwalił całkowicie No. podczas jazdy i to jeszcze ja jechałem tym motocyklem, więc nie mogę zwalić, że ktoś tam źle tym operował. Jechałem z myjni tutaj na bazę i zmieniałem z 3. na 4. bieg i nagle Pamiętasz przy jakim mniej więcej przebiegu? tam mało było. Dopiero co po serwisie, czyli tam ze 12 000 może miał No przejechane. No. No oddaliśmy tutaj w Maladze do Kawasaki, wymienili chyba elementy w skrzyni biegów, zrobili jakby remont skrzyni biegów, dali nową gwarancję, no ale trwało to tam z 1,5 miesiąca. No, byłem bardzo zdziwiony, no bo jakby Japonia jednak, nie spodziewałem się, że takiej, wiesz, dużej usterki tutaj. No właśnie. Nie? Ale być może to akurat ten egzemplarz. No dobra, to jedźmy teraz, omówmy to, czego tutaj nie ma. Co mieliście, co wam dużo sobie przebiegu? Mieliście na przykład MV Augusta Enduro Veloce. Ona zarobiła tylko 7,5 tysiąca i się niestety rozbiła. Okej. No więc nie jestem w stanie powiedzieć. Do tego przebiegu było wszystko ok i naprawdę genialny motocykl jak dla mnie. Nie? No ale ja uważam, że mieliśmy- fajny, ale mam nie do końca takie same zdanie. A to, wiesz, to jest tak, że mnóstwo klientów do nas przyjeżdża No. i każdy po takim pobycie ma inny wybór. Tak. Naprawdę, to jest tak, że nie ma uniwersalnego jakby Tak, obiektywnego wyboru wśród motocykli adventure. Każdy moim zdaniem powinien wybierać to, na czym mu się najlepiej jeździ tak naprawdę. Tak, to prawda. I na czym się najlepiej czuje i może jeszcze taki dodatkowy atut, co mu się podoba tak naprawdę. Nie? W ogóle wiesz co, najfajniejsze jest to, że mało kto ma możliwość w ogóle pojeździć takim motocyklem jak Enduro Veloce. Po prostu one właśnie, są mało dostępne. Nie wiem, tylko w paru miejscach w ogóle w Polsce są do kupienia, albo a pewnie jazdy testowe, nie wiem, może w jednej albo w dwóch. To jest bardzo trudny temat, żeby ktoś sobie po prostu pojeździł takim sprzętem, albo do Was przyjeżdża i może sobie jeździć tym, potem może wsiąść na Afrykę, porównać, zobaczyć jak to jedzie, a jak tam to jedzie, który silnik. Mi się mega ten motocykl podobał, bo jest duży, bardzo fajne, duży, duże gabaryty, bardzo dobrze się prowadzi po zakrętach. Ma silnik, który fajnie brzmi i fajnie daje tą moc, tak w sportowy sposób. Może to nie pasuje trochę do adventure'a, Nie pasuje na do pewno adventure'a, nie pasuje do offroadu, ale myślę, że to jest motocykl. Po zakrętach raczej na pewno będzie jeździł genialnie. To genialnie prawda. jeździ po zakrętach, ma genialne hamulce, to już tam prawda, brembo to i prawda. tak dalej, więc To prawda. Ale w tej półce tutaj już mam wrażenie, że te hamulce wszystkie są naprawdę bardzo dobre. no też są różnice uważam, ale Tak? Który uważasz, że najsłabiej według Ciebie hamuje z dużych sprzętów? no, chyba Afrika tu bym powiedział. Chyba tak. Ale to też wynika z samego, znaczy ten zawias też jest taki nurkujący trochę w niej, więc może to też takie uczucia daje mocno, nie? A propos jeszcze awarii, mieliśmy Harley'a Pan Amerikę tutaj, Poczekaj, do Harley'a Dobra, dojdziemy, bo jeszcze mamy, po drodze mieliśmy Aprilę. Tuareg. Tuarega. Mieliśmy Tuarega, zrobił za 24 000, coś takiego kilometrów. Miał jakieś takie delikatne wycieki z silnika, znaczy pocił się bardziej bym powiedział niż coś takiego. No oprócz tego nic się nie działo. Okay. Jeździł w terenie, tak. No tak, właśnie. nie miał łatwo tutaj na pewno. Też uważam, że ten sprzęt jest niedoceniany. Akumulator padł też. No, akumulator z litówka zdarza się we wszystkich akurat różnych motocyklach. KTM 790? Czy w ogóle KTM-y jakieś tam, które mieliście? Mieliśmy 890, 790 i 690 No. i mieliśmy 1290 za 3. No. I tam jest coś takiego, tylko że jakiś elektroniczny błąd czasami wyskakuje. W których motocyklach? We wszystkich. We wszystkich. We wszystkich. Przeważnie jak go zgasisz, No. wyjmiesz kluczyk, zapalisz go od nowa, to ten błąd znika. Kasuje. Okay. Tak. W KTM 1290 było jeszcze coś takiego. No to warto zwrócić na to uwagę, że on ma interwały serwisowe ustawione na 15 000 km Okay. i uważam, że to jest z 5000 km za dużo, bo jak się robi te serwisy co 15 000 km, szczególnie ten serwis gdzie trzeba ustawiać zawory, no to ten motocykl już naprawdę bardzo źle pracuje. No widzisz. I jakby ktoś miał KTM, to polecam po prostu częstszy serwis. Tak. No i elektronika, ale to mówię, no to wszystko było kwestia. Dobra, ale przy okazji jesteśmy przy na przykład Multistradzie, która też ma chyba co 15 000 tak. I bez problemu jeździ i tam żadnych bez problemu. No. Bo ona co 60 000 ma zawory, nie? Tak, ale jeszcze nie doszliśmy w V4 żadnej do takiego przebiegu. Natomiast mam taką obserwację, że jak Multistrada ma zrobione 50 000,
to czuć, że tam jest 50 tysięcy. Jak GS ma zrobione 50 tysięcy, to nie w zasadzie jak nowy prawie, więc tam też jest chcemy- trochę tej różnicy, ale GS też ma co 10 tysięcy te wymiany, więc... Może to z tego wynika, no. No i Multistrada jest bardziej wysilonym silnikiem, nie? Tak, tam ten tak, kompresja to i prawda, tak dalej, to no prawda. to wszystko jest... Aczkolwiek nowe 1300 już coraz bardziej się zbliża do Multistrady tam z tą kompresją. No, Bo każdy ten goni. ma 13 nie? coś, już ten 1300 Tak, jak tak, patrzyłem, tak, nie? tak, Tu tak. też jest, a tu jest 14 To chyba. jest 14 Multistrada. No. Dobra, co jeszcze tam mieliście w stajni, co już mi nie powiedzieli, a czego nie ma tutaj? Mieliśmy Moto Guzzi O, właśnie. 85. No, Ona zrobiło z 12 tysięcy, bo wtedy Okej. był taki moment, że ja rozkręcałem ten biznes tutaj i przyszedł COVID, nie? No więc klientów nie było dużo, później Okej. ten motocykl po prostu oddaliśmy, bo był akurat no, wynajmie jakiś tam. wynajmie, No, tak. no. Więc, ale tam się absolutnie też nic nie działo z tego co pamiętam. Jak oceniasz ten motocykl? No, ludzie go albo nie lubili, albo bardzo lubili. No właśnie. Bardzo moim zdaniem przyjemny i taki klimatyczny, ale Klimatyczny, osiągami, no to wiesz, No tak, wiadomo. jakby półka niżej albo dwie, Tak. ale do takiej turystycznej jazdy i do takiej jazdy trochę ze stylem, nie? Bo on miał trochę Tak, takiego tak, fajnego tak, stylu tak, sobie, tak. taki był nietuzinkowy. No. Bardzo fajny uważam. No i był tani, nie? On wtedy kosztował 5 lat temu 50 tysięcy złotych, nie? No Wtedy GS kosztował z 90. No, No tak. różnica w cenie też. Inna nie? bajka, no. No dobra. W cerewkach co wam się popsuło? No nie. No, one się Cerewki popsuły. są pancerne. No tak, Trzeba to prawda. filtry powietrza czyścić, tylko tam przy takiej jeździe tutaj, wiesz, po tych szutrach, bo się czasami kurzy, No. a tak to absolutnie. No dobra, to teraz motocykl, który najwięcej wam przysporzył kłopotów, to był... Harley Davidson Pan America. Co się działo? Wytrzymał tylko 6000 km. O ja, no. I po 6000 km rozpadł się cały rozrząd w silniku. O ja. Ale to tak doszczętnie musiałem ściągać klienta z gór na przyczepce. No mało tego, oddaliśmy ten motocykl do Harley'a w Maladze. No i naprawiali 7 miesięcy, nie? Bo nie było części. No kurczę. Yy, Coś jeszcze tam poszło, czy tylko to? Nie, ale ten motocykl ma generalnie dużo wad, ale to już chyba inny No. temat zupełnie No nie mamy go tutaj. na inny. No już go nie planuję nawet mieć. No. Chyba, że coś będą poprawiać, ale Też mi się wydaje, że to mocno jest się zmarnowane rozczarowałem potencjał. też jakby podejściem, wiesz. Ale to, Całej marki. tak. Okej. No dobra, słuchajcie. No mniej więcej przełożyliśmy wam cały zakres wszystkich doświadczeń, jakie Adam miał na przestrzeni lat z motocyklami. Myślę, że ten odcinek, ten film może być dosyć mocno wartościowy dla wielu osób, którzy planują jakieś myślenie o motocyklach, przynajmniej o takiej dużej klasie adventure, bo o średniakach tutaj za dużo nie powiedzieliśmy, bo Adam ze średniakami aż tak dużo nie masz do czynienia, ale kto wie, co będzie w przyszłości, może będziesz miał To więcej. mamy te dwa, powiedzmy. Nie? No tak, te dwa są takie średnio ciężkie, no tak. No ale taki Tenera jeszcze by do tego... No tę energię mamy, no ale No, to też ona w no Włochy tak. jeździ bardziej, nie? Nie, nie macie Transalpa, nie macie Suzuki 800D na przykład. No tak. Pewnie coś tam jeszcze by się znalazło z tych średniaków takich, nie? Ale Notabene wydaje mi się, podać- że trzeba było zrobić chyba oddzielną jakby wycieczkę może. Może na te, tak być. Na te motocykle i wtedy fajnie było połączyć asfalt z szutrami. Mogło tak być, no. Jakieś TKC im założyć i spokojnie mogą ganiać. Jakie albo lekkie jakieś takie, szutry i trochę asfaltu bądź nawet i wtedy. stery. Powiem Ci na przykład, że Suzuki 800D jest bardzo fajny motocykl. Nie jeździłem jeszcze, ale generalnie lubię Suzuki. Mieliśmy 1050 zwykłej wersji, No. tego najnowszego i mega na plus. Nie? Motocykl za 65 tysięcy złotych, Dokładnie. a świetny silnik, hamulce, zawieszenie, fajnie się prowadził. Tak, dokładnie. No jak tak. to Suzuki raczej żadnych problemów Tak. nie przewiduję. Designersko tylko są bardzo często okropne. Bo na przykład ten 800D naprawdę świetny Faktycznie, motocykl, to który nie jedno wygląda. światełko tam takie... Jakaś dziwna szyba, no takie są historie. No dobra, tak czy inaczej kończymy nasze dywagacje. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że coś żeśmy wnieśli do Waszą wiedzę na temat awaryjności sprzętów. Jeżeli macie swoje własne Ja mam doświadczenia, taką konkluzję na koniec No. może, że naprawdę te wszystkie motocykle teraz są bardzo dobre. no, Ciężko jest wybrać jakiś najlepszy z tych motocykli. I to musi być moim zdaniem subiektywna ocena i jakby wybór taki świadomy, że ktoś musi się przejechać wszystkimi, żeby to dokonać dobrego wyboru. No i tak naprawdę no, przez te 5 lat i nie wiem, te motocykle zrobiły pewnie z 500 000 kilometrów, no naprawdę nie miałem z nimi żadnych problemów prawie, nie? Więc to świadczy jednak o że jednak są jakości. dosyć dopracowane.
tego, co teraz można kupić, nie? Że to naprawdę No, to nie są dawne czasy, nie? tak, no bardzo dużo osób mówi o tym właśnie, że kiedyś to było trwale, super fantastycznie, a teraz to już nie, teraz wszystko się psuje, bo prawdą jest, że te motocykle są napchane wszystkim, elektroniką, tutaj tych podzespołów, które w stosunku do tego, co było 20 lat temu, jest różnica kolosalna, tu ma się co zepsuć, nie? Tak. No, ale mimo wszystko raczej się nieźle. nie psuje i to jest fajne. No dobra, Adam, ale skoro już się tutaj mam, to jeszcze ostatnie info dla naszych osób oglądających. Masz turbo doświadczenie, jeździsz z wszystkimi, bo wiem, że jeździsz z klientami, jeździsz sam na przemian i tak dalej. No to powiedz mi w takim razie przynajmniej 2 albo 3 twoje typy tych motocykli ze wszystkich, które masz. No jest to, ja podchodzę tak bardziej sercem zawsze. No Jestem dobra. fanem Ducati. Okej. Także Multistrada i Desert X dla mnie to są tutaj najfajniejsze motocykle, bo dają mi najwięcej Czyli frajdy z takie jazdy. fun bike'i, nie? Tak, najwięcej emocji. I uważam też, że Multistrada jest super wygodnym motocyklem. Jest. Ale ma wady też, nie? Jest droga, Tak. dużo pali No, i w gorące dni potrafi tutaj grzać uda. lekko uda. No, tak powyżej 30 stopni to tam jest dosyć ciepło. Mhm. Lubię Tigera 900, Mhm. bo jest bardzo taki zwinny i wygodny też, jest dużym motocyklem, ja się dobrze na nim czuję. Mhm. Ale jakbym miał w ogóle kupować teraz motocykl No. Adventure, No, którym miałbym podróżować po Europie w 2 osoby, no. no to nie wiem, czy nie kupiłbym GS-a, nie? To jest kurde, chociaż nie ma w nim nic, za co go tak bardzo, bardzo lubię, ale nie ma też żadnych wad, nie? I jakby na taką długie podróżowanie po Europie, powiedzmy z pasażerem po asfalcie, ale też czasami jakbym chciał gdzieś sobie zjechać w jakiś ten lekki shooter, no to tylko 2 osoby, nie? Na jedną osobę na pewno nie kupił. To nie wiem, czy nie kupił GS-a ze względu na to, że tam po prostu nie ma z nim problemów żadnych. Mało pali, nie grzeje, nie psuje się, jest wygodny. Chociaż ten nowy 1300 uważam jest mniej wygodny już niż ten 1250, bo jest mniejszy, więc pewnie w wersji Adventure. Tylko problem z wersją Adventure jest taki, że jest strasznie drogi. No To tak. jest motocykl, który ponad 150 tysięcy trzeba lekko położyć teraz. No, No właśnie. także no właśnie. wybór jest ciężki generalnie, nie? No dobra, ale dziękuję Ci bardzo za Twoje doświadczenia. Ja Chyba na również. tym kończymy, nie? Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia do Pozdrawiam następnego razu. Cześć.